Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii, to nazwałem Pokaż kotku co masz w środku, czyli serii, w której rozbieram różne jakieś urządzenia, które dostaję. Jedne ciekawsze, jedne mniej ciekawe. Tutaj nie chodzi o ich, że tak powiem, zawartość, działanie, ale po prostu o rozebranie i zobaczenie, co w środku w takich urządzeniach było, ewentualnie co się może przydać do jakichś tutaj prac serwisowych, jako części zamienne i tym podobne elementy. Przed nami modem firmy Nexcom NBG 440. Jest to modem z początku tego wieku, firmy koreańskiej. Jest to profesjonalny modem gateway do sieci SHDSL do prędkości 4 mega, jak pamiętam, czteroprzewodowy. Z tyłu mamy złącze, gdzie wchodzi linia, 4 wyjścia switcha i konsola do programowania, wyłącznik, zasilanie 5V. To proste urządzenie, często stosowane w domach, w sieciach DSL, oczywiście nie w wersji tej przemysłowej jak ten modem, ale inny, czyli to co wszyscy, co wiele osób miało na tym na początku internet z tak zwanej tepsy wtedy. No tu patrzę, tu już widzę śrubek, gdzie nie ma, chyba ktoś już to rozbierał. Nie uruchamiałem tego urządzenia, nawet nie wiem, czy jest sprawne, czy nie, to nie ma najmniejszego w tej chwili znaczenia. Rozkręcę i zajrzymy na szybko do wnętrzności takiego prostego w sumie sprzętu, no ale czasami ciekawe rzeczy, ciekawe rozwiązania wewnątrz takich niby prostych rzeczy znajdujemy. No i widać, że czas już go troszeczkę tutaj zabrudził, delikatnie mówiąc. No i to możemy usunąć, to możemy wyjąć, żebyśmy mieli samą płytę w ręku. O, także obudowa na śmietnik. Tu jest sama płyta. Robię troszeczkę zbliżenia, żeby można było przejrzeć, co jest. No i od razu widać na wejściu linii zabezpieczenia mamy bezpieczniki, mamy transformatory, mamy również kondensatory. W końcu są to linie telekomunikacyjne, które idą w różnych miejscach i dziwne rzeczy na nich mogą się pojawiać, również przepięcia i inne zjawiska, więc tutaj to wszystko musi zostać wyeliminowane, żeby nic się nie zadziało i reszty urządzenia nam nie uszkodziło. Port COM i standardowy do tego Maxim, czyli konwerter poziomów. Zasilanie. Tutaj widzę 315, czyli bezpiecznik na zasilaniu. Tutaj zapewne 29LV04, tak, EEPROM, gdzie mamy zapisane oprogramowanie tego modemu. Idąc od lewej strony płytki układ koneksanta, jest to modem SDL, który obsługuje linię. Tutaj już wspomniana pamięć. Ciekawy układ NXP go oryginalnie robiło. Jest to procesor i cały układ obsługi interfejsów Ethernet do obsługi właśnie urządzeń komunikujących się pomiędzy dwoma, na przykład tak jak tutaj, mediami. Układ tutaj akurat Mikrel, robił też go mikrochip. Jest to, można się łatwo domyślić z miejsca jego usadowienia i podłączenia. Jest to po prostu czteroportowy switch 10100 mega i
firmy Delta. No standardowo jak to w tym miejscu pomiędzy układem a gniazdami zestaw transformatorów. On zawiera w sobie 8 transformatorów. Jak to standardowo takie układy do pracy w sieci Ethernet zawsze zawierają. Co z tego można wykorzystać? Tak naprawdę ja zbieram, czasami się przydają do różnych też innych zastosowań właśnie tego typu różnego transformatory. Niekoniecznie później to służy jako część zamienna, ale właśnie jako układ do separacji pewnych rzeczy. No, do różnych zastosowań, jakie czasami się wymyśli. Tu jeszcze widać warystory zabezpieczające. I układzik bardzo prosty, standardowy. Widać, że tutaj element się grzał, ten modem, bo płytka już troszeczkę się odbarwiła, jest troszeczkę brązowa. Bardzo prosta rzecz, jak na dzisiejsze czasy. Nic tutaj skomplikowanego nie ma. Także ja sobie odzyskam te kilka elementów, łącznie może nawet z tymi generatorami, czy to akurat rezonator, tu generatory, może do czegoś jeszcze kiedyś się przydadzą, albo właśnie jako część zamienna do starszych urządzeń. Reszta standardowo będzie stanowiła elektrozłom, który będzie można sobie po prostu w odpowiednie miejsce wyrzucić. To tyle w tym bardzo króciutkim filmiku, gdzie rozebrałem kolejne urządzenie, jakie zalega tutaj moje pudła. Jest tych urządzeń bardzo dużo. Niektóre bardziej ciekawe, niektóre tak jak to nic tak naprawdę w sobie ciekawego nie mają, ale niektórzy nie mieli okazji nawet czegoś takiego rozebrać, zobaczyć jak wygląda, więc po prostu robię takie króciutkie filmy, żeby zawartość nawet tej starszej elektroniki pokazać, zanim znajdzie miejsce na wysypisku, tudzież w zakładach, które przerabiają i odzyskują na przykład metale szlachetne z tego typu urządzeń. To tyle, dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów z różnych dziedzin, jakie na nim się pojawią. Do zobaczenia.